Dzień dobry drodzy widzowie Family Village Live. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy temat poniekąd narzucił się sam. Narzucił się z potrzeby, narzucił się z czasu, w którym jesteśmy, z sezonu ogrodniczego, w którym jesteśmy. Problem dotyka również nas, dlatego chętnie się podzielę metodami, które stosujemy na zwalczanie ślimaków w naszym ogrodzie i z wielką ciekawością posłucham Waszych sposobów, które się sprawdziły. Jak wiecie, wszędzie można poczytać, dowiedzieć się, pooglądać różne metody pozbywania się ślimaków. Niektórzy mają lepsze pomysły, niektórzy gorsze. Chętnie posłucham w komentarzach Waszych pomysłów na ślimaki. Ja podzielę się moimi. I właśnie ja wiem, że w sieci i w różnych książkach, czy nawet od znajomych, dowiadywaliście się o różnych technikach usuwania ślimaków ze swojego ogrodu, pozbycia się ich z wyjadania Waszych roślin. Ja również mam różne informacje z różnych źródeł i może na wstępie powiem Wam, które techniki sprawdzały się u innych i ja postanowiłam je wypróbować, natomiast absolutnie nie sprawdziły się w moim ogrodzie. Nie sprawdzają się u mnie zrębki drewna. Zrębki drewniane absolutnie nie. Wygląda, jakby one robiły sobie wręcz super życie pod tymi zrąbkami, więc one się tam namnażają, jest im super dobrze, świetne środowisko. U mnie zrębki drewniane absolutnie nie działają, więc ta metoda u mnie już odpadła na starcie. Podobnie jest z trocinami, z trotami drzewnymi. To jest to samo. Ja nie widzę żadnego problemu, żeby one przechodziły. Dla nich jest to żadna bariera. Kolejną rzeczą, którą wypróbowałam, a która absolutnie nie sprawdziła się u mnie, skorupki jaj. Po pierwsze, ja się nie palę do rozrzucania skorupek jaj i marnowania ich tylko i wyłącznie w celu, żeby zniszczyć ślimaki. Jak wiecie, troszeczkę szkoda mi skorupek jaj, ze względu na to, że ja wykorzystuję je w inny sposób. Po zmieleniu dodaję do paszy i są dodatkiem do karmienia moich kur, żeby wzbogacić ich w kalcjum, w wapno. Dlatego uważam troszeczkę bezsensowne, posiadając kury, marnowanie skorupek jaj tylko i wyłącznie na usunięcie ślimaków. Próbowałam na samym początku, jeszcze nie posiadając kur, mielić te łupki, te skorupki jaj i używać jako barierę w celu przejścia, zabarykadowania dostania się ślimaka do mojej rośliny. Absolutnie to u mnie nie zdało rezultatu, a jeszcze jak później zdobyłam kury i stosowałam te skorupki jaj do karmienia kur jako dodatek, to już w ogóle wykluczyłam to jako barierę, jako metodę na pozbycie się ślimaków. Słyszałam też o metodzie soli, zwykłej soli kuchennej, rozsypywanej na grządkach wokół Waszych roślin. No niestety nie uważam, żeby to była dobra rzecz, dlatego że sól niszczy Wam rośliny. Co z tego, że usunę ślimaki, które zniszczyłyby mi moje warzywa, jak osobiście posypię solą obok, która sól wyszkodzi też różne szkody do moich roślin. Miało się to z celem. Soli nie stosowałam, ale słyszałam o takich metodach. I myślę, że ta metoda, którą teraz wymienię, czyli łapanie ślimaków na tak zwane piwo, jest to metoda mega rozpopularyzowana, bardzo znana i przez większość ludzi wypróbowana. Mało tego, przez większość ludzi działająca i chwalona. Jeśli chodzi o nas, bardzo długo stosowaliśmy piwo w zeszłym sezonie i chyba liczyłam na jakiś mega sposób cud. Słuchajcie, zakopałam połówki butelek, zakopałam piwo i dosłownie po tygodniu trzymania tych łapek piwnych w ziemi ja miałam może jednego ślimaka złapanego, a reszta oczywiście była w zrębkach, tak jak mówiłam, tworząc rodziny i mając się świetnie. Dlatego u mnie pułapki piwne niestety nie sprawdziły się, aczkolwiek mam wiele opinii znajomych, że oni to stosują i bardzo sobie chwalą. Ale niestety u nas ta metoda się nie sprawdziła. Może powinnam zacząć od tego, zanim wymienię moje metody na ślimaki, że ja nie pozbyłam się całkowicie ślimaków. Ja z nimi walczę i staram się maksymalnie redukować populację ślimaków, kiedy moje roślinki, warzywa są na etapie wczesnego wzrostu, czyli po wykiełkowaniu,
przez bardzo krótki czas one są bardzo małe, posiadają bardzo małe, słodkie liście, które są bardzo apetyczne dla ślimaków, dlatego więcej ślimaków mamy w tym sezonie. Nie pozbyłam się całkowicie, absolutnie, ale chciałabym zredukować i udaje mi się zredukować na tym poziomie, kiedy roślina jest mała i potrzebuje spokoju do wzrostu, żeby ślimak jej w tym nie przeszkodził. Jeżeli ugryzie, powiedzmy, główny środek rośliny, hamuje absolutnie jej wzrost, dobiera się potem do korzenia, nie macie z tej rośliny nic. I to jest bardzo przykre, bo oczywiście wykonujemy dużo prac, poświęcamy dużo czasu na to, przychodzicie pewnego dnia na działkę, na pole czy do szklarni. Okazuje się, że co drugie warzywo, powiedzmy, znikło. Jest to strasznie denerwujące, strasznie stresujące, absolutnie to rozumiem. Powiem Wam teraz, jakie techniki stosujemy my. One się na tą chwilę sprawdziły, ale tak jak mówię, ja będę bardziej niż wdzięczna, jeżeli podzielicie się w komentarzach sposobami Waszymi, które się sprawdziły. Takie mnie tylko interesują, które się sprawdziły i które mogłabym spróbować u mnie, bo ja bardzo chętnie próbuję nowych rzeczy i wyrabiam sobie potem opinię, czy faktycznie to działa u nas, bo każdy ma inne warunki. Słuchajcie, stosuję wyłącznie 3 metody. Pierwsza z metod jest to sól Epsom, gorzka sól. Nie mylić z solą kuchenną, z solą zwykłą, którą stosujecie do potraw. Metoda druga, są to moje kaczki. Mam statko 6 kaczek, biegusy i wypuszczam je w teren albo zaraz po siewie, albo tuż przed siewem. One sobie chodzą. Wiecie, zanim atrakcyjne są dla nich grządki z jakąś tam zieleninką, bo one kochają jakieś liście, jakieś sałaty, więc zjadłyby mi, zwyczajnie by mi zjadły, więc albo puszczam je właśnie w tym sezonie, albo puszczam je w sezonie, kiedy mam już młode roślinki, mam już nowe warzywa, pokazały się, ale jest to wypuszczanie kontrolowane, czyli ja wypuszczam to statko i po prostu jestem wtedy obecna, chodzę za nimi, sprawdzam, którędy idą, czasami przeganiam w jakieś miejsce, jeżeli widzę, że zaczynają mi niszczyć. Więc jest to druga metoda, moje kaczki biegusy i w sumie hodowla ich u mnie jest wyłącznie na jajka i na metodę zwalczania ślimaków, pomoc w tym. Metoda trzecia i powiedziałabym jedna z metod, które według mnie ma sens, aczkolwiek jest chyba najbardziej pracowita z tych wszystkich metod, jest to zbieranie. Zbieranie nocne do jakiegoś pojemnika, do słoika. Zwyczajnie wychodzicie w nocy. Oczywiście nie mówimy tutaj o hektarach, nie mówię tutaj o jakichś ogromnych połaciach ziemi. Mówię o zwykłych ogródkach, które jesteście w stanie ujarzmić, ogarnąć, wychodząc i przez te, powiedzmy, maksymalnie pół godzinki powęszyć zatarką i zebrać. Ja głównie zbieractwo ślimaków stosuję w tunelu, bo jest to taki teren, widzicie, niewielki do ogarnięcia, szklarnia nie jest duża, więc ja sobie jestem w stanie to ogarnąć, zabiorę męża czy dzieci, wieczorem bardzo późno wychodzimy ze słoikiem, z dobrą latarką i tropimy te ślimaki. Jest to, wydaje mi się, jedna z lepszych metod, jeśli chcecie zmniejszyć populację. Wychodzą całe rodziny, wychodzą naprawdę malutkie ślimaki, jest tego multum. W dzień tego nie widzicie, ale jak pójdziecie w tych porach, to głowa mała, myślę, że będziecie troszeczkę zszokowani, jakie tam żyją ilości, o których w ogóle nie mieliście pojęcia. Sól Epsom, którą stosuję, jest to taka zwykła sól Epsom, to używana często do kąpieli, my też ją stosujemy, a przy okazji troszeczkę robię barykady z niej w celu uniknięcia ślimaków. A jak to robię? Teraz tylko tak przykładowo Wam pokażę. Tak wygląda ta sól. To są bardzo grube kryształki. I ta sól nie zrobi Wam krzywdy, według mojej wiedzy nie zrobi Wam krzywdy w ziemi Waszym roślinom. Robię mini barykady. Dla przykładu, oczywiście nie będę tutaj robić z każdej strony i wszystkich, ale usypuję takie pasy. Widzicie? Jest tego taka mniej więcej gruba warstwa, że jak ślimak na to wejdzie, no to zrezygnuje albo zostanie w tym miejscu, bo oczywiście sól mu szkodzi. Tutaj mam sałatę i teraz idealnie by było rozsypać taką sól po tej stronie i po tej stronie. Po tej stronie mam deskę, więc będę musiała tu odchylić i wsypać między deską i tutaj, na samym początku grządki. I
Jeżeli mam jakieś młode roślinki, tam widzicie, mam rzodkiewki. Jeśli chciałabym ratować je przed ślimakami, to właśnie tak rozsypuję wzdłuż tych młodych listków, żeby tworzyć barykadę. Chcę zatrzymać tutaj ślimaki, żeby nie dochodziły do moich liści. Tutaj brygada to jest moja metoda numer 2. Metoda numer 2 zwalczania ślimaków. Kaczorro jest to kaczka Aylesbury, ale reszta są to biegusy indyjskie. 6 sztuk kaczek pozwala mi w miarę opanować mój ogródek. I trzecia metoda, o której wspomniałam, czyli zbieractwo, zbieranie ślimaków bezpośrednio do jakiegoś słoika w nocy z latarką w ręku w moim tunelu. I postanowiłam właśnie, że spontanicznie pokażę Wam między innymi, jak to robimy. Pójdziemy dzisiaj w nocy i pokażę Wam dosłownie, jak my zbieramy te ślimaki w naszym tunelu. Przekonacie się za chwilę, dogram materiał po dzisiejszej nocy i zobaczycie, jak idzie mi zbieranie tych ślimaków w moim tunelu. Tak normalnie to zawsze ślimaki, wiecie, wychodzą na samą noc, wieczorem i sobie żerują. I ja muszę zapolować na nie, bo te małe rozsady, co tu zostawiłam, już widzę, są nadgryzione. No nie mogę im na to pozwolić. I słuchajcie, normalnie wieczorem ślimaki żerują, wiecie, tak? Wychodzą w nocy i normalnie obżerają nasze roślinki. Patrzcie się tutaj, środek dnia, moja szklarnia. Patrzcie, co znalazłam. W muszli ślimak, w rogu drzwi, wewnątrz tunelu. Przecież ten ślimak nie ma wstydu. On nie ma żadnych skrupułów. W środku dnia nie masz wstydu. Oczywiście musimy go usunąć, a wieczorem zrobić polowanie na resztę ślimaków, bo tu jakaś brygada ostro działa. Uwaga, akcja. Jest 21:30. Noc, ciemno. Będziemy wchodzić do tunelu i będziemy sprawdzać, czy są ślimaki i usuwać je. Co ja mam ze sobą? Słoiczek, żeby wrzucić te ślimaki. Pokaż jeszcze, co masz. Lampkę. Pokaż tą latarkę. Dobrą latarkę potrzebujecie. I słoiczek. I wchodzimy. Jest akcja. Jak to było? Ukryty lew, przyczajny tygrys. Wchodzimy. Myślę, że najbardziej to będą na jakichś małych właśnie moich sadzonkach, co tu mi obgryzały. Chodź tu z tą latarką. Bo miałam troszeczkę obgryzień na tych rozsadach miałam, na tych liściach. Tu chodź, zaświeć tu. Czekaj, muszę się tu przecisnąć. I tu jest rzodkiewka. Szukaj tu.
liście były pogryzione, więc musi co. i O, poziom. Jezu, ja go nie widziałam. Jest mały. Patrzcie się. Bez skrupułów dziad mi zażera rzodkiewkę. To jest drugi. Boże, to przed całą rodziną. Gdzie ty widzisz tego drugiego? O, tu na desce. Ja nie widzę tego na desce, widzę tego na liściu. Tu. O Boże, i to ten jest jeszcze większy. Dobra, dawaj. Do słoika idźcie, kolega. Z całą rodziną najlepiej. Widzisz, te A. jeden, Patrz, drugi, raczej wpadł. tam w dziurę. No. Jakimś patykiem byś go wyciągnął. On teraz nie wyjdzie, udaje sztywnego nagle. One są wasze najgorsze. U nas to są slagi. Slag, jak jest taki bez... Kaczusi robią. Kaczusie? Tak, jak jest taki bez... To Bez one domku. te dwa A bezdomne, tak nie mówią chyba w Polsce. Bezdomne widziałam na One tu jakichś pogryzły grupach. Te dwa pogryzły, pamiętam. My to wyzbieramy. I słuchajcie, kilka takich kursów nocnych. I kiedyś mieliśmy słoik, prawda? Mieliśmy taki cały słoik. I my to potem damy kaczkom, no bo w tunelu jej nie puszczamy, wiadomo, żeby mi nie zeżarły tutaj moich sadzonek, ale to, co my znajdziemy, to dajemy kaczkom i one bardziej jak chętne. Mucą sobie to. One są coraz bardziej cwane jak ninja. Chowają się. O, jest, widzisz, popatrz się. Jest następny. Tu, na ziemi. W ogóle byś go nie zauważył, bo jest koloru, popatrz się, brązowy. I jak Ale siedzi na malutki. ziemi, tak, to w ogóle go nie widzisz. No to się musiały rozmnożyć. Przecież ostatnio już tyle zebraliśmy. Do słoika dziada. Ja tu sprawdzę więcej, bo Pokluły się pewnie. tak, pewnie młode. Rodzina. O, gdzieś się czaił. O, Patrzcie się, tu jak pogryzione jest. Z, Tu od śluz małego. jest. Widzisz? No Czyli tu widzisz, to gdzieś- jest resztka rzodkiewki. Szczypawice. Szczypawice są. Ale tu jest pogryzione, widzicie? One od małego już wisiały na tym. Musiały być. Matko, jaki tu jest pająk. Nawet boję się podejść. Czekajcie, zrobię wam zbliżenie. Krzyżak chyba. Krzyżak, widzisz tam? Jak krzyżak, to nie zabijamy. My krzyżaków nie zabijamy. Tu bym jeszcze popatrzyła pod takimi, jak widzisz donicę czy coś, to podnoś. Tu jeszcze sprawdzę, bo one mogą być. O, wiedziałam, jest. Jest chyba mamusia, bo jest większy ten ślimak. Słuchaj, dawaj ten słoik. O, jest. Widzisz? Dawaj ten słoik. Masz? Dobra. Ciekawe, czy jest więcej. Nie, okej. Ten jeden był. No tu widzę właśnie śluz. Tu widzę śluz i tu rzodkiewka jest wyciągnięta. A! Oh my god, wystraszyłam się. Bo dotknęłam go, pod tym liściem był. Ja wiedziałam. Nie tam patrzył nigdzie. Patrzcie się jaki trop. Tu się aż błyszczy z ich śluzu. Ja bym też go nie zauważyła. To się musiał zejść. No. Ostatni był względny. Straszne są. One są po prostu straszne. Do słoika, kolego. Koniec imprezy. Ja tylko dlatego, że widziałam ślady z śluzu, zaświeciło mi się do latarki. Tak, już. Jak są pod liśćmi, to słuchaj, to też jest to. Nie patrzymy może pod liście. I tam by się czaiły. Jak macie jakieś sadzonki
takie czy doniczki powynoszone do szklarni, to też warto podnosić. Słuchajcie, sprawdzać, bo widzieliście, przed chwilą podniosłam swoją donicę i był. I to jeden z takich większych tu. Dobra, misja zakończona. Mamy kilka ślimaków. Wynosimy. Kaczki niech sobie zjedzą. I to jest właśnie jeden z moich sposobów na pozbywanie się ślimaków. Słuchajcie, żmudna robota, ale żeby uratować takie młode sadzonki w tej fazie rozwoju, ja nie mam za bardzo wyboru, a tunel jest jeszcze takiej wielkości i ograniczonej wielkości, że jesteście w stanie przepatrzeć w miarę cały i naprawdę wyłapać tego można multum. Naprawdę. Patrzcie się tutaj koło domu, tu jest moja ściana rynna. Wiecie, że dom z kamienia. Boże, czy wy to widzicie? Patrzcie się, jak to trudno zauważyć. Świecisz na nie, a mimo wszystko trudno zauważyć. Zobaczcie, mam kamyczki. Patrzcie się, jak się skryły. Tu są dwa ślimaki. Czy wy widzicie, jakie to są byki? Czekaj, przyłożę palca. Takiej wielkości. I to nie jest jeden z większych, co widziałam. Uwierzcie mi na słowo. Sporo ich jest. Tu coś innego jest, ale to jest ślimak przecież jak byk. Czekaj, już otwieram słoik. No ten to kolego wypadł z mojego ogródka. Kaczusia tak, będzie kaciorlom laskał. Tyle tego jest i kaczki jedzą i my zbieramy i słuchajcie, produkcja jest non stop. Strasznie szybko się rozmnażają, a teraz jest idealny sezon. Wiecie, że wszyscy mamy małe sadzonki. Słodkie pyszności takie, że one są bardzo szybko przy takich listeczkach słodkich. One jak są na deskach albo na kamieniach, to ten kolor totalnie mylący jest, maskują się świetnie. Gdzie uciekacie? Do tego jest, o. Macie, zobaczcie, ile tego jest. Przecież to jest nie do opanowania, to jest zaraz przy moim... Weź go, o tutaj są dwa, widzę w miejscu. I tu jest kolega. Jak coś, to z listkiem go weź, bo to jest jakaś trawa. Zapraszamy. Z całym listkiem możesz tam wsadzić. Ale te, Tu jest kilka takich drobnych. żeby to zgarnąć. A kolega gdzie się wybiera? Nie ta impreza. Tak, myśleliśmy tylko tunel oblecimy, ale słuchajcie, jeszcze mówimy, a mam latarkę, zerknijmy jeszcze obok. One by się tak przyczaiły, powiem wam, gdzieś by zawsze wlazły. Jakimś tam otworem. Zdjęcie mu zrobimy. Smile to camera. Ha. Do koloru do wyboru. Tu jest malutki. Jest. Tutaj za tobą są, na ścianie. Widzę dwa. Wychodzą z dziur. Tak. No mówiłam wam, one wychodzą na noc. One wychodzą wieczorem. Cisza, spokój, nikt im nie przeszkadza i wtedy jest żer. I wtedy zażerają. Tutaj cała rodzina idzie, chodź. Tu mam ze 4 w jednym miejscu. Na stąd idę. Koło drzwi se. Pan się uśmiechnie, robię zdjęcie. Pokażę wam jeszcze na szybko. To jest 10 minut. Słowo wam daję nie więcej. 10 minut spaceru po tunelu i zaraz przy tunelu koło ścian domu. 10 minut i ja mam tyle uzbierane i to jeszcze jest zimno, zaznaczam, że dzisiaj mamy bardzo zimno. One się nic nie przejmują, nic sobie z tego nie robią, wyszły na spacer. Także
jak najbardziej. Jedna z technik właśnie to zbieranie wieczorami. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że mój filmik wydał się Wam ciekawy. Jeżeli tak, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do jakiegoś fajnego, ciekawego komentarza, porad. Bardzo chętnie, z miłą chęcią je czytam. Każdy komentarz to dla mnie radość. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam wspaniałego dnia. I oczywiście ogródka wolnego od ślimaków.